Cześć, tu Damian ze skatingschool.pl. Dalej jesteśmy w Piekarach Śląskich na rolkowisku. Zapraszam Was, tutaj jest naprawdę fajnie. Mimo tego, że nie ma gdzie uciec za bardzo przed słońcem, co zresztą widać po mnie, jestem tutaj niedługo, a już się mocno dało mi to we znaki. Mimo wszystko nie rezygnujemy. Pokazuję dzisiaj, teraz pokażę Wam półbeczkę. Dobra? Półbeczka jest to trzecie z kolei ćwiczenie z cyklu tych podstawowych, od których się wychodzi do kolejnych dopiero ćwiczeń, tak? Na początku nauczania ja zawsze staram się, wiadomo, wpoić te informacje początkowe, takie zapoznające ćwiczenia, tak? Natomiast później są trzy takie główne ćwiczenia, od których się wychodzi w zasadzie do wszystkiego innego, żeby się nauczyć na rolkach. Pierwszym z nich to była beczka, druga to jest hulajnoga, trzecie, najtrudniejsze, to jest właśnie półbeczka. Jest to dosyć już trudne ćwiczenie. Polecam nawet tym początkującym spróbować sobie, czy to wychodzi, bo jeżeli nie wychodzi, to znaczy, że ok, muszę się wrócić, muszę tą beczkę i hulajnogę jeszcze lepiej sobie bardziej poprawić, poćwiczyć, bo półbeczka jest jakby wyjściem już takim spoza tego podstawowego poziomu, już na średnio zaawansowany. Dobra? Pokażę Wam na razie znowu, jak wygląda to ćwiczenie. Jak zwykle na moich zajęciach wrzucam na głęboką wodę, a później Wam wytłumaczę technicznie, o co chodzi, po co robimy to ćwiczenie tak naprawdę, co ono nam daje. Dobra? Oglądajcie. Półbeczka. W ten sposób to wygląda. Jest to tak naprawdę połączenie dwóch wcześniejszych ćwiczeń, czyli hulajnogi i beczki. Ponieważ jedna noga, tak jak w hulajnodze, jest tą hulajnogą, utrzymuje cały ciężar mojego ciała. Niemal ciągle. Druga robi tak jak przy beczce pracę, tak? Ona mi tutaj odpycha. Jazda na rolkach i łyżwach to jest nieustanne przenoszenie środka ciężkości, tak? Raz jestem na jednej nodze, raz na drugiej. Dlatego ta sama hulajnoga jest tak istotna, bo wydłuża nasz pobyt na jednej rolce i wtedy lepiej mi się przenosi ten ciężar, tak? Półbeczka jest połączeniem tych dwóch ćwiczeń, czyli beczki, hulajnogi, i ona tak naprawdę zdecyduje już teraz o tym, czy to Wy kontrolujecie swoje rolki, czy to czasem jeszcze nie jest tak, że rolki kontrolują Was. Bo najczęstszym błędem, problemem przy robieniu półbeczki jest to, że zaczynam tak, albo w ogóle się nie umiem odepchać, albo dwie nogi chcą robić beczkę. To jest bardzo częste. Jeżeli Wam się to przydarzy, to nie przejmujcie się, bo to robi 99% kursantów moich. Bardzo trudno jest ze stania w ogóle zacząć beczkę, tak? Półbeczkę, przepraszam. Także na początku, jeżeli chcecie się troszeczkę pouczyć, tak, zobaczyć, z czym to się je, to polecam zrobić sobie 3 kroczki, tak, robię raz, 2, 3, ustalam sobie pozycję, tak, i próbuję na razie podczas jazdy, czyli zrobić sobie samą figurę jakby, tak, porobić tą rolką w ten sposób. Tak to mniej więcej wygląda. Pamiętajcie, tu jest też połączenie z beczką, tak, to nie jest przypadek, że jak ja robię ćwiczenie, to ja schodzę w dół i wychodzę do góry. Inaczej bym się nie odepchnął tak dobrze, tak? To jest to samo sprężynowanie, co jest przy beczce. Jeżeli nie wiesz, jak się robi beczkę, to zapraszam Cię do wcześniejszego mojego filmu. Postaram się gdzieś tutaj wrzucić odnośnik do tego. Tam szczegółowo tłumaczę, jak robimy beczkę, po co robimy tą sprężynkę i tak dalej, tak? To tam rozdzieliliśmy na 2 fazy. Tu już zostawmy to, uznaję, że już to potrafisz, wiesz, o co chodzi. Natomiast przypominam, tutaj ta sprężyna dalej jest bardzo istotna. To nie jest przypadek, że ja cały czas tak jeżdżę, tak? I teraz naszym zadaniem jest tutaj, podczas robienia półbeczki, potrafić oczywiście zrobić półbeczki w ten sposób, tak jak było przy beczce, że zaczynam od zera, czyli od stania, tak? Tu jest to sama, czyli jeżeli jedna noga jest prosto, druga jest jakby już w literce V. Mam połowę litery V tak naprawdę, ale to samo, jak się pochylę w przód i ugnę jednocześnie kolana, one mi się rozjadą, tak? I tutaj moim zadaniem jest dojść do takiego poziomu, że jestem w stanie się rozpędzać bardzo ładnie półbeczką, tak? Jeżeli potrafisz już dosyć fajnie się rozpędzić półbeczką z miejsca, to znaczy, że naprawdę dobrze technicznie opanowałeś to ćwiczenie.
A co teraz? Skoro opanowałeś jedną półbeczkę, oczywiście pamiętajcie, trzeba to robić na dwie nogi, tak? Ja teraz też cały czas pokazywałem, jak ja to robię na mojej prawej, natomiast pamiętajcie, że lewa jest tak samo istotna, tak? Trzeba tutaj również jedną i drugą nogę tak samo traktować. Chyba że również było we wcześniejszych moich filmach, bardzo źle Wam wychodzi na tej słabszej nodze, tak? Każdy ma stronę dominującą. Praworęczny, leworęczny i tak dalej. Każdemu z Was na pewno będzie lepiej robić na jednej nodze, a na drugiej będzie troszkę niewygodniej, tak? To spróbujcie zrobić 3 razy więcej razy na tą lepszą stronę, dopiero później tą gorszą poprawić, dobrze? Tylko nie możecie od niej zapomnieć i możecie jej całkowicie zaniedbać, dobra? Chodzi tylko o to, żeby przyzwyczaić swój organizm do robienia jakiegoś ćwiczenia, które robi pierwszy raz na tą stronę dominującą. Później łatwiej będzie Wam to skopiować na tą troszkę gorszą stronę, dobra? Po prostu organizm będzie już bardziej przyzwyczajony i staracie się to wtedy przenieść tylko i wyłącznie na drugą stronę, ale ruch będzie odwzorowany niemal identyczny. Co, jeżeli już potrafię? Robię podwójną półbeczkę. Cóż za zaskoczenie. Zobaczcie, jedna, wracam, mam pozycję druga, tak? Podwójna półbeczka. Jedna, druga. Jedna, druga, jedna, druga. Tu jest też bardzo istotne, żeby pamiętać, tak jak przy normalnej beczce, wewnętrzna krawędź, środek, wewnętrzna krawędź, środek, tak? Środek kółeczek. Pamiętajcie, że tutaj na rolkach, tak jak na łyżwach, mamy wewnętrzne krawędzi, środki, glajdy i zewnętrzne krawędzi. Dobrze, półbeczka. I po co w ogóle to robimy? Półbeczka jest świetnym ćwiczeniem, wyjściem właśnie bazą do tego, aby awansować do średnio zaawansowanego poziomu. Ponieważ jak my zaczniemy robić półbeczkę już ładnie, to zaczynamy ją robić w okręgu. I już się uczymy wyjścia, takiego początku do przekładanki i nauki lepszej kontroli na zewnętrznej krawędzi rolki. Dobrze? Pokażę Wam teraz, jak wygląda półbeczka w okręgu. Lewa noga jest, też tak, zawsze noga niepracująca, nie odpychająca się, czyli ta, w tym moim wypadku, ta będzie się odpychać, jest wewnątrz koła, tak? Które sobie sami tam określicie, tak? Zobaczcie. I teraz co się dzieje z tą lewą nogą? Staram się stopniowo pomniejszyć. Na początku może to być bardzo duże koło, tak? W ten sposób, zobaczcie, cały czas lekko sprężynkuję, żeby jechać. Tylko jedna noga pracuje. I teraz staracie się pomniejszyć sobie te koło. Co się będzie działo? Czym bardziej będziecie pomniejszać koło, tym bardziej ta lewa noga z przodu, zobaczcie, ona już jest na zewnętrznej krawędzi. Już musiała przejść na zewnętrzną krawędź. I tego się chcemy uczyć, tak? Przejścia na zewnętrzną krawędź. Zobaczcie, czym mniejsze koło, tym bardziej będzie trzeba na zewnętrzną krawędź dać kółeczka, dobra? To jest dosyć istotne. Robimy to również na jedną i drugą stronę, ok? Czyli tak naprawdę, jak zrobimy sobie koło w lewo, robimy później koło w prawo, zmniejszamy promień skrętu, tak? A później łączymy. Zobaczcie, robię 8, hop, zmiana, hop. Taka 8, tak? Zobaczcie, jak jest zmiana tu na środku, hop. Zobaczcie moją pozycję, cały czas jestem pochylony w przód. Tak wygląda półbeczka. Jeżeli opanujecie pojedynczą, podwójną, po okręgu i w 8, będziecie robić to dobrze. Zewnętrzna krawędź nogi prowadzącej, tak? Noga pracująca, noga prowadząca, pracująca, prowadząca. To znaczy, że jesteście gotowi do tego, aby zacząć się uczyć przekładanki i wejść na poziom średnio zaawansowany. Ale to na kolejnych moich lekcjach tutaj na YouTube wrzucę Wam. Także zachęcam do subskrypcji, kliknięcia tego czerwonego dzwoneczka, abyście byli powiadomieni o każdym kolejnym materiale, dobra? O, jest zaś jest zapach. Do zobaczenia, cześć!